Wampir czy czarownica? Kim była kobieta złożona w tej mogile? Dlaczego została pochowana z sierpem wokół szyi i czemu miała służyć kłódka przyczepiona do dużego palca lewej stopy? Miejscowa ludność, czy ci, którzy składali to ciało do grobu, chcieli się zabezpieczyć przed ewentualnym powrotem zmarłej, albo po prostu też doprowadzić do takiej sytuacji, żeby powiedzmy ten etap w jej życiu się już zakończy, żeby ona już dalej nie krążyła. Przechodzi do świata zmarłych, więc tam powinna pozostać. Tajemnice grobu z pnia. Pochodzący z XVII wieku grób został określony przez naukowców jako antywampiryczny. Odkryli go badacze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podczas prac archeologicznych w miejscowości Pień, niedaleko Bydgoszczy. Odkrycie, którego dokonaliśmy w Pniu, jest absolutnie unikatowe w skali Polski, ponieważ w kontekście grobowym wystąpiły 3 elementy: żelazny sierp, żelazna kłódka trójkątna i pozostałość nakrycia głowy jedwabnego. Odnalezione w grobie przedmioty, jak mówi profesor Dariusz Poliński, który kierował naukową ekspedycją, jednoznacznie wskazują na to, że ówcześni pochowanej kobiety nie chcieli, by powróciła z zagrobu. Wystąpienie sierpa położonego na szyi zmarłej w takiej pozycji, w ten sposób, jakby jest jednoznaczne z samą funkcją tego narzędzia, jak i też symbolicznym znaczeniem, więc wyraźnie to wskazuje na to, że chciano w ten sposób się zabezpieczyć. A kłódka z kolei jako symbol zamykania pewnego etapu życia, oddzielenia się, czy nawet zamknięcia możliwości dalszej komunikacji tej osoby pochowanej ze światem żywych czy zmarłych, też jakby jest jednoznaczne. Położenie tej kłódki na palcu, na dużym palcu lewej stopy. Co jeszcze można wyczytać z samego miejsca pochówku? Tą kobietę pochowano z pieczołowitością. Ją złożono najprawdopodobniej do trumny, która się nie zachowała, ale zachowały się pozostałości poduszki, więc położono głowę na poduszce. A co wiemy o społeczności, która zamieszkiwała Pień w XVII wieku? Z zebranych już wcześniej informacji przez naukowców, którzy badali to miejsce od 2005 roku, wynika, że cmentarz z dużym stopniem prawdopodobieństwa należy wiązać z zamieszkującymi ten teren protestantami. To była mieszanka etniczna. Pewnie ludność niemiecka, również wcześniej związana z zakonem krzyżackim, w związku z prokuratorią krzyżacką, ludność holenderska, ludność miejscowa, wyznania pewnie katolickiego, luterańskiego. Menonici nie mogli mieć swoich własnych cmentarzy, więc gdzieś musieli być chowani. Nic nie wiadomo na temat katolickich cmentarzy z tego rejonu. Nie odkryliśmy też żadnych takich elementów na cmentarzu, które by wskazywały, że to jest nekropola katolicka, to znaczy krzyżyków, medalików, elementów różańca, tego nie ma. Była to ludność, jak wiemy, po materiałach jedwabnych, które wystąpiły w tym grobie, ale też w grobie dziecka, w grobie odkrytym w 2005 roku, że część tej ludności była dość zamożna. Bo na takie rzeczy mogły sobie pozwolić w XVII wieku raczej te wyższe warstwy społeczne, zwłaszcza na wsi. Kolejnych informacji dotyczących grobu i szkieletu dostarczy analiza antropologiczna przeprowadzona przez dr Alicję Drozd-Lipińską z Instytutu Biologii UMK. Badanie układu kostnego pozwala określić płeć, wiek i wzrost. Jest to szkielet dosyć młodej dziewczyny, która z naszego punktu takiego antropologicznego, punktu widzenia, właśnie zdążyła wejść w okres dorosłości. Część nasad kości jeszcze nie przyrosła do trzonów, natomiast zrośnięty jest taki fragment, który nosi nazwę chrząstkozrostu klinowo-potylicznego. To jest odcinek pomiędzy kością potyliczną a kością klinową na czaszce. I zrośnięcie tego fragmentu dla antropologów jest jak gdyby takim dowodem na to, że od strony biologicznej możemy już mówić o tym, że ktoś jest osobą dorosłą. Pytania, na które muszą odpowiedzieć naukowcy, to dlaczego ta młoda protestantka pochodząca z dość zamożnej rodziny została pochowana w tak szczególny sposób. Wydaje mi się, że była inna dla społeczności, która ją pochowała. Dlaczego inna? No to znowu byśmy musieli tutaj troszkę popatrzeć przez pryzmat tego, co my wiemy dzisiaj o inności.
To mogła być inność związana z oczywiście jej wyglądem zewnętrznym, która na przykład mogła wynikać z pewnych zmian chorobowych, ułomności fizycznych. Być może też poniekąd inna ze względu na charakter, na profesję. Przez co mogła, jak wskazują naukowcy, być izolowana przez społeczność, której była częścią. Alienując tą osobę, wtedy po jej śmierci może odczuwano taki niepokój. Co teraz będzie? Może będzie się mściła. Zdaniem naukowców, mimo swojej odmienności i być może izolowania od reszty mieszkańców Pnia, była ona częścią tej społeczności, na co wskazują dwa ważne aspekty. Po pierwsze, miejsce pochówku. Pamiętajmy też o tym, że nie była wykluczona ze społeczności, bo cały czas poruszamy się w obrębie cmentarza, tak? To nie był pochówek pod płotem, nie był pochówek za płotem cmentarza, tylko cały czas w tej świętej, jakkolwiek to nazwać, przestrzeni. Po drugie, nic nie wskazuje na to, że mogła popełnić jakieś przestępstwo. Tak więc nie pasuje to do wizerunku, to co do tej pory odkryliśmy, czy powiedzmy sposób pochowania do osoby, która w jakiś sposób była ukarana za życia. Bo pochówki osób, na których dokonały egzekucji, skazańców są znane. One też występują czasami w obrębie nekropolii, niekoniecznie przy miejscu stracenia, na przykład pochówki z odciętymi głowami. Przed czym więc chcieli się zabezpieczyć mieszkańcy Pnia, chowając ją w grobie z sierpem i wkładając kłódkę? Być może, żeby nie szkodziła innym, nie przekazała czegoś, ale to są nasze wyobrażenia i nasze próby interpretacji. Oczywiście pole do interpretacji takich zwyczajów jest tutaj bardzo szerokie. To naukowcy będą mogli stwierdzić dopiero po kolejnych badaniach, szczególnie czaszki, gdzie na podniebieniu zaobserwowano nietypowe zielonkawe zabarwienie. A że każdy dzień przynosi nowe informacje, mogliśmy przekonać się nawet podczas realizacji tego materiału, kiedy dr Alicja Drozd-Lipińska odsłoniła dodatkowe otwory w obrębie kręgów szyjnych. Teraz, że tak powiem, odsłoniłam, czyszcząc sobie te kości. Mogły być jakieś zmiany neurologiczne z tym związane. W odkryciu kolejnych tajemnic XVII-wiecznego grobu z Pnia pomogą m.in. analizy DNA oraz rekonstrukcja twarzy zmarłej. Subskrybuj kanał UMKTV i bądź na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi odkryciami.